Siemka! Ja jestem Adacho i jestem gotowy. Mam nadzieję, że wy też. Post też już jest gotowy. Wiem, że zacząłem ten film wielkim wybuchem i zastanawiacie się, o co mi chodzi. Już spieszę z wytłumaczeniem. W sobotę o 12:00 wszyscy na Zakola. Nie namawiam was do tego, żebyście golili sobie Zakola, tylko chodzi o grupę facebookową Zakola Adacha, bo w sobotę, za kilka dni, o 12:00 rozpoczną się coroczne licytacje charytatywne w związku z akcją Pomaganie za Jechanie. Jeśli chodzi o szczegóły, o zasady, powiem wam tylko 2-3 rzeczy, bo wszystko będzie napisane w poście, który już jest zaplanowany i się opublikuje. Jak dożyję. Ale mówię to na początku filmu, żeby ta informacja na pewno was nie ominęła. W tym roku Max Player, któremu dziękować będę do końca życia, wysłał z 20 paczek, z czego 17 to są figurki, które zaraz wam pokażę po kolei. Będziecie widzieli teraz, jakie figurki będą przedmiotami licytacji. Wszystkie licytacje odbędą się naraz, więc nie będzie puli numer 1, puli numer 2. Wszystko zaczyna się w sobotę o 12:00, a kończy w poniedziałek o 20:00. Więc sobota, niedziela i jeszcze poniedziałek do 20:00 to będzie czas, kiedy będzie można licytować takie figurki. Pokażę wam je teraz od samego początku. Przepiękny SSJ3 Vegeta, szczerze moja ulubiona figurka, dlatego mówię tutaj o niej w pierwszej kolejności. SSJ4 Goku z Dragon Ball Daima. Orange Piccolo, no wiadomo skąd. Cell Max, który jest przepotężny i zdobi teraz moją półkę. Zresztą jak widzicie, niektóre z tych figurek też sobie postawiłem, bo korzystam jeszcze z tego, że mam je kilka dni u siebie, więc przynajmniej chwilę się z nich nacieszę. Majin Buu z pochłoniętym Gohanem, czyli Buchan, z takim małym kokonem. Jak widzicie, kasztan jest dla skali. Niektóre figurki są większe, niektóre mniejsze. Ten bardzo ładny Goku z GT transformujący się w złotą małpę, a później wiadomo w SSJ4, to jest ta scena. Diorama, która tak naprawdę nie jest chyba dioramą, która świeci, tylko tam się wkłada magnesik, żeby te pociski z rąk się trzymały, więc tak to tutaj zrobiłem, że Goku i Frieza na Namek walczą ze sobą i mamy też te efekty. Jest też ucięta ręka Frizy, którą można sobie położyć gdzie tam chcecie. Barter, który trochę przypomina tego Rikuma, którego mieliśmy rok temu, jest wspaniały ten Barter. Jiren z 3 wymiennymi, w zasadzie z 3 dłońmi. Ja tutaj nałożyłem taką tradycyjną, ale jak widzicie są też mniej tradycyjne. Cell w pierwszej formie świetnie wygląda, jest bardzo duży. Tao Pai Pai w takiej formie powiedzmy sceny, lecący na filarze nad lasem, nad górami. Pan Popo, dość lekki, czego prawdopodobnie nie widać po nim na pierwszy rzut oka. Dziadek Gohan z turnieju Uranai Baby, ta podstawka nie jest jakby przytwierdzona, więc on sobie na niej luźno stoi. Great Saiyaman, czyli Gohan w przebraniu z 2 wymiennymi główkami, jedna to zwykła, druga z hełmem. Herkules również z 2 alternatywnymi główkami, jedna ta zabawniejsza to ta, którą nałożyłem, jest jeszcze z taką rozdziawioną gębą. Yamcha plus Puar, też w tle widać jego chatę, te skały na pustyni, na której oni mieszkali. I dość urocza figurka, mała, ale przedstawiająca scenę z mangi Jiren kontra Roshi. Jest to scena ekskluzywna dla mangi Dragon Ball Super, więc te 17 figurek będzie można wylicytować. Oczywiście 100% dochodu z tych licytacji zasila konto Basi, bohaterki 8. edycji akcji charytatywnej Pomaganie za Jechanie. W związku z którą również mam jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Oprócz tego, że dziękuję Marcinowi z Holandii za koszulki, więc mam dzisiaj tak tematycznie koszulkę. Wróciłem. Trasa w tym roku była ciężka, bo po prostu dużo padało, bardzo wiało w twarz, więc pogoda niestety nie dopisała. Skróciliśmy nasz wyjazd, więc też zmieniła się końcówka naszej trasy, chłopaki też dzień wcześniej wrócili, ale chciałbym tutaj bardzo z serca podziękować naprawdę tym osobom, które zapewniły nam nocleg w jeden albo drugi sposób, ale też tym osobom, które pisały na maila i niekoniecznie to doszło do skutku. Chciałbym też przeprosić Michała, do którego mieliśmy przyjechać do Słupcy, ale plany się zmieniły, więc jednak okazało się, że tam nie jedziemy, a chłopaki nawet nie zajeżdżali tam, bo po prostu połączyli 2 ostatnie dni trasy w jeden. Przemysławowi dziękuję za ogarnięcie w Chojnicach noclegu. Przemysław z Łodzi kupił nam hotel w Chojnicach, więc jak widać nie trzeba nawet mieszkać blisko, żeby coś takiego zrobić. Bardzo nam pomogłeś, bo tego dnia mocno padało. Michał, tobie dziękuję za opcję i przepraszam, że jednak do ciebie nie przyjechaliśmy. Mam nadzieję, że kiedyś to ci zrekompensuję. Marcelowi, jego mamie, pani Wiesławie i panu Jackowi, jego tacie i też małemu Midasowi, małemu Maltańczykowi, którzy nas ugościli tak, że
No nie dało się lepiej. No, byliśmy po prostu ugoszczeni jak królowie w bardzo rodzinnej, przyjaznej atmosferze. Moglibyśmy tam nawet zostać przez tydzień, gdyby można było, ale trzeba było jechać dalej, więc pozdrawiam was, całą rodzinę. Chodzi oczywiście o Nakło nad Notecią. Pawłowi i Dagmarze dziękujemy po raz kolejny, już drugi rok z rzędu za ugoszczenie nas w swojej restauracji. Wtedy to był Cowboy Burger, teraz mamy restaurację Szeroka w Gdańsku, także polecam. Chyba jednak nie dożyję. Restauracja Szeroka w Gdańsku, ulica Szeroka 22/23, kuchnia słowiańska, tam zostaliśmy ugoszczeni, dostaliśmy pyszne jedzenie, potem jeszcze Paweł i Dagmara zapewnili nam nocleg, także nie można było tego wyjazdu zacząć lepiej, mowa oczywiście o Gdańsku. I również dziękuję Igorowi, Patrykowi, Darkowi, Arturowi i Przemkowi za propozycje noclegów, które nie doszły do skutku, bo po prostu mieliśmy już załatwione chociażby noclegi w Gdańsku. Także wielkie dzięki. Jeśli chodzi o sprawę akcji, czy o samego wyjazdu, vloga w tym roku nie będzie. Ale jak będziecie chcieli, to powiem wam o wyjeździe, samym o wyjeździe i o samym vlogu ewentualnym później, bo nie chciałbym robić takiego wielkiego wstępu. Zwłaszcza, że chciałbym właśnie powiedzieć jeszcze coś o Holly, które właśnie mi uratowało życie, bo prawie się zakrztusiłem swoją własną śliną. Może nie o morelowym, tylko o nowych smakach milkshake'ów. Posłuchajcie. Na początku lipca w sklepie Holly pojawiły się 3 zupełnie nowe kawowe smaki mlecznych shake'ów. Karmel, latte i orzech. Holly to niskokaloryczne soft drinki do rozpuszczenia w wodzie, albo jak w przypadku wspomnianych koktajli, mleku. I stanowią one lepszą pod kątem składu, kaloryczności i ceny alternatywę do wielu popularnych napojów, które sporo osób pije na co dzień. Wszystkie 3 nowe smaki zawierają 50 mg kofeiny na porcję i na stałe wchodzą do oferty i muszę przyznać, są naprawdę smaczne, a Marcia uwielbia karmelowe kawy mrożone, więc tutaj akurat to strzał w dziesiątkę. Ale Holly to nie tylko koktajle mleczne. Jeśli chcecie spróbować kilku produktów i smaków naraz, to idealnym rozwiązaniem jest Starter Set Deluxe, czyli zestaw startowy z wieloma próbkami, do którego jeszcze przez kilka dni, bo do 19 lipca, gratis dodawany jest termiczny shaker, a na wszystko dodatkowo działa mój kod zniżkowy na minus 10%, czyli ADACHO. Link do strony Holly znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu. Dzięki za uwagę, wracamy do odcinka. No dobrze, Koku, numer nie wiem ile, 290, coś takiego, wskrzeszony. Co jakby Piccolo użył swojego ubraniowego promienia, aby stworzyć ubrania wewnątrz swojego oponenta, na przykład wewnątrz żył albo tchawicy. Jak zacząłem czytać to pytanie i zacząłem się nad nim zastanawiać, to w sumie wpadłem na bardzo fajny pomysł, który myślę, że i tak zrealizuję. To w zasadzie miał być odcinek, który powstanie zamiast tego kokła, czyli najdziwniejsze techniki w Dragon Ballu. Bo zacząłem się zastanawiać nad tym, czym tak naprawdę jest ta technika Piccolo i w tym słowniku, takim leksykonie, mogę użyć takiego słowa, ataków, technik, transformacji, które były wypisane w Daizenshu, podpierałem się już tym leksykonem niejednokrotnie w przeszłości. Tam jest wspomniane, że tak naprawdę tutaj chodzi nie o jakiś tam promień ubraniowy, jak to zostało nazwane w Dragon Ball Z Abridged, tylko o magię materializacyjną. I okazuje się, że tak naprawdę to nie jest umiejętność ekskluzywna dla Piccolo, bo w sumie jakby nie patrzeć, chociażby w przypadku Devilmana widzieliśmy, że on sobie jest w stanie z czystego powietrza wyczarować broń, ale nie tylko on, Dabura, czy stary Kaioshin, czy nawet później Gaz w Dragon Ballu Super byli w stanie, albo w ogóle bazowali na tym, żeby tworzyć rzeczy z powietrza, tworzyć rzeczy za pomocą magii, no właśnie, nie wiem, magii, za pomocą ki. Posłuchajcie tego, jak brzmi wytłumaczenie tej techniki, tej magicznej materializacji, właśnie w leksykonie Daizenshu 7. Sztuka, w której materializują wyobrażony obiekt intensywnie myśląc. To jest dowód na to, że nigdy w Dragon Ballu nie dostaniemy normalnych wytłumaczeń technik, nie? Porównajcie sobie to chociażby do jakiegoś Rasengana, nie? Albo do jakiegoś przepływu czakry w Naruto. Po prostu intensywnie myślisz i sobie czarujesz przedmiot z powietrza. Formę tej techniki, którą posługują się Piccolo i Kaio, można nazwać nie tyle formą magii, co raczej unikalną umiejętnością, którą posiadają. Czy szedłem tak daleko, żeby nazywać to unikalną umiejętnością rasy? Okej, mieliśmy Kaioshina, który tego używał. Jestem w stanie zrozumieć, że Kaioshin potrafi takie rzeczy, bo on potrafi wiele różnych rzeczy. Chociażby się teleportować bez wyczuwania ki, jak jest to konieczne w przypadku błyskawicznej transmisji. Piccolo, Namechanin, Klan Smoka, Piccolo Daimao, który był w jakimś sensie demonem. No tutaj też mamy pewną zagadkę, albo pewien potencjał, który mógłby sprawić, że Piccolo mógłby robić takie rzeczy. Ale na przykład Devilman albo Dabura, jakby nie patrzeć, to też są w jakimś sensie postacie demoniczne, nie? No ale z drugiej strony Gaz. Wszystkie postacie, które do tej pory wymieniłem,
w jakimś sensie albo nawiązują do tego Królestwa Demonów, albo bezpośrednio z niego pochodzą. Nawiązuję tutaj oczywiście do tej historii z Dragon Ball Daima, którą usłyszeliśmy, ale jeśli mielibyśmy spojrzeć na Dragon Ball Super i takiego Gasa, który jest oczywiście przedstawicielem rasy Hitersów, czyli rasy śmiertelnej, ani nie boskiej, ani nie króla Królestwa Demonów, no to dalej oni mają szpiczaste uszy. Więc jeśli trzymamy się dalej tej teorii, to oznacza, że Hitersi, albo w zasadzie ich przodkowie, mogli, nie mówię, że muszą, ale mogli pochodzić z Królestwa Demonów, więc to by oznaczało, że być może ta magia materializacyjna jest jakiegoś rodzaju magią pochodzącą z Królestwa Demonów. Pamiętajcie, co mówiła Pansy chociażby, że przynajmniej każdy jeden Majin zna jakieś zaklęcie. Nie mówię, że jedno, ale może znać 2, może znać 3. Może jest tak, że ta materializacja to jest po prostu jakaś technika, która jest dość popularna właśnie w Królestwie Demonów. I teraz odpowiadając na twoje pytanie, czy można byłoby zmaterializować coś w środku swojego przeciwnika, żeby go rozsadzić od środka? Posłużę się tutaj dość nietypowym przykładem, który myślę, że będzie dobrze obrazował moje myślenie. Czyli mój stream z 2021 roku z Age of Empires. Jak widzicie, nie można zbudować domku na istniejących już budowlach. Trzeba znaleźć puste miejsce. I wydaje mi się, że jest dokładnie tak samo z tworzeniem różnych przedmiotów. Bo nawet jeśli mielibyśmy spojrzeć na to, że Piccolo tworzył ubrania na Gohanie, czy dawał mu miecz, czy kogokolwiek innego ubierał, no to on nie tworzył tych ubrań w Gohanie, tylko na Gohanie, poza jego ciałem. Więc jeśli mielibyśmy nawet uznać, że jest to jakaś forma materializacji ki, czyli Piccolo wypuszcza ki w stronę miejsca, gdzie chce coś stworzyć i nadaje temu kształt i potem to tworzy stały obiekt, to znaczy, że najpierw te ki musi tam wpuścić, a jeśli mielibyśmy wpuścić ki do swojego przeciwnika, to na pewno byłoby trudniejsze. Nie mówię, że niemożliwe, ale stawiam, że to już byłaby, że taka podstawowa wersja tej techniki nie jest w stanie tego załatwić. Że taki Piccolo nie byłby w stanie pokonać chociażby jakiegoś silnego przeciwnika, Frizy czy Jirena, przez to, że tworzy mu, nie wiem, kulę do kręgli w tchawicy. No myślę, że to tak by nie działało, chociaż może to też zależy od poziomu mocy. Jedna z najdziwniejszych technik, myślę, że mogłaby się znaleźć w tym zestawieniu. Jeśli chcecie faktycznie, żebym stworzył odcinek na temat najdziwniejszych, na przykład 10 najdziwniejszych technik w Dragon Ballu, jeśli miałbym takie znaleźć w ogóle, w sensie znalazłbym na pewno, tylko musiałbym poszukać, to dajcie znać. Możecie też zostawić lajka. Ja idę dalej. Maciej Balicki, pytanie do Koku. Pytanie numer 1. Skoro smocze kule zostały stworzone jako nagroda dla zasłużonych wojowników, to umiem sobie łatwo wyobrazić, że Nail na nie zasłużył. Natomiast myślę, że nie życzyłby sobie nic dla siebie, typu zrób mnie mocarnym jak Pudzian, więc jak ułożyłaby się historia alternatywna, gdyby na przykład rok czy 2 przed przybyciem Frizy, Nail wypowiedział do smoka życzenie: pomóż mi chronić swój lud. Wskutek czego zacząłby odczuwać wszelkie nadchodzące zagrożenia, by móc się na nie przygotować. Frieza też by czuł, nie wiedziałby o kogo dokładnie chodzi, ale podświadomie wiedziałby, jaka jest natura zagrożenia i jaką mocą bojową dysponuje. Co by się stało dalej? W jaki sposób by się wzmocnił? W jaki sposób mógłby faktycznie pokonać Friezę, by nie sprowadzać kolejnego zagrożenia na swój lud? W skrócie, gdybyś miał zarysować fabułę takiej fanmangi, to jak byś ją poprowadził? Moim zdaniem jest tu pewien, może nie błąd w założeniu, bo nadal jakby operujemy na polu wyobraźni. Możemy sobie wyobrazić wszystko, ale ja bym to widział inaczej. W momencie, w którym Bardock wypowiedział życzenie, tyczące się oczywiście jego synów, to nie było tak, że Goku i Raditz wzmocnili się jakoś szczególnie bardzo. Po prostu los potoczył się w taki sposób, że oni unikali zagrożenia aż do momentu, kiedy dorośli, kiedy już byli, powiedzmy, dojrzali. Moglibyśmy powiedzieć pełnoletni. To nie było tak, że jak Goku walczył z Tao Pai Paiem, to nagle dostał power buffa, dlatego że świat, że los musiał tak go poprowadzić, że jest od Tao Pai Paia słabszy, ale nie może z nim przegrać, więc jakimś dziwnym sposobem nagle się wzmacnia, nawet tymczasowo. Nie, było tak, że on fartownie przeżył i potem przeszedł trening, który faktycznie przeszedł uczciwie, można powiedzieć, i w ten sposób się wzmocnił. Ja tego nie widzę w taki sposób, żeby to życzenie dawało siłę wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimś silniejszym przeciwnikiem, więc w przypadku Naila może byłoby tak, że Frieza jakimś sposobem by, nie wiem, nie przyleciał na Namek. Dostałby biegunki dzień wcześniej, albo by się mu statek zniszczył, albo jakieś inne zewnętrzne czynniki sprawiłyby, że Frieza nie może przylecieć na Namek, bo Nail ani jakikolwiek inny Nameczanin w żaden sposób nie są w stanie mu się przeciwstawić. Chyba, że na przykład
zrobiliby jedną wielką asymilację. Tak jak mieliśmy w Sazemoro, kiedy mieliśmy tego silnego wojownika. Ale biorąc pod uwagę, że Nail był najsilniejszym wojownikiem i jego poziom mocy to był 42 000, poziom mocy Freeza w pierwszej formie to jest 530 000, potem w drugiej formie ponad 1 000 000. Jeśli wierzymy tym przewodnikom, to Freeza w pełnej mocy w ostatniej formie miał 120 milionów. To trudno jest mi wyobrazić sobie, że Nail, pochłaniając jakichś tam staruszków, byłby w stanie dojść do tego poziomu. Może byłby, bo widzieliśmy asymilacje czy fuzje, które były w stanie wywindować poziom mocy wojownika bardzo mocno, ale zmierzam tutaj do tego, że jeśli życzenie padłoby pomóż mi chronić mój lud, to może niekoniecznie byłoby to chronienie ludu poprzez walkę z Freezą, tylko poprzez ucieczkę, albo poprzez jakiś inny przypadek, który sprawiłby, że Nameczanie po prostu by nie umarli, bo to życzenie by ich chroniło, ale niekoniecznie Nail musiałby się wzmocnić. Pytanie numer 2. Na koniec GT Goku zjadł kulę i wyrosła mu ona na czole. Potem połączył się ze Smokiem. Czy gdyby Goku zjadł kulę gdzieś na etapie Zetki, to czy też by się jakoś z nim mocniej połączyły i dałyby mu boosta? Ja tamtą scenę z Dragon Balla GT widzę trochę jako ekskluzywny motyw zarezerwowany dla tamtego konkretnego arku, dla tamtej konkretnej sagi, bo mieliśmy smocze kule, które w pewnym sensie ożyły, dały narodziny tym smokom i jeśli pamiętacie, co się wydarzyło dalej, Goku jak zjadł tę kulę i potem ona mu wyszła na czole, to sprawiło, że odrodził się tymczasowo Nuowa Shenron. I on się tam niby poświęcił, ale generalnie zmarł chwilę później. Ja chyba żyję na twierdzy kłodzką. Pozdro dla kumatych. Pamiętam, że jak oglądałem w zeszłym roku Dragon Balla GT po raz kolejny, po latach, i nagrywałem wam te moje przemyślenia, powiedziałem też to w filmie, nie wiem czy wszyscy pamiętacie, że byłoby fajnie, byłoby to odważne, ale mimo wszystko ciekawe, gdyby Goku nie wskrzeszał w cudzysłowie tego Nuowa Shenlonga, który i tak potem w historii się za bardzo nie przydał, tylko zjadając te kule mógłby przejąć jego moce. Czyli te moce ognia, te moce tarczy, albo na przykład umiejętność twardnięcia swojej skóry w taki sposób, jak to robił Nuowa Shenlong, bo wiemy, że Goku jest w stanie oczywiście napiąć mięśnie, ale to nie jest to samo. Gdyby Goku to przejął, bo zjadłby jego kulę, nie byłoby to ciekawe? W sumie było tak właśnie z Omega Shenlongiem, że w zasadzie syn zjadał kule innych i on był w stanie używać umiejętności smoków tych pozostałych. Wiadomo, syn, a potem Omega sam w sobie był smokiem, więc pewnie łatwiej jest tutaj wytłumaczyć to, że on absorbował umiejętności innych smoków. A Goku jest człowiekiem, Saiyaninem, jeśli chcecie. Więc tutaj inaczej by to na pewno działało, ale odpowiadając na twoje pytanie, czy gdyby Goku zjadł kulę gdzieś na etapie Zetki, czy połączyłyby się z nim i czy dałyby mu jakiś power boost? Sądzę, że nie, ale chciałbym, żeby kiedyś coś takiego zostało wrzucone do historii, bo jest to motyw z potencjałem. Nawet mimo tego, że jest to trochę naciągane. John Lemon. Pytanie do Koku. Czy grałeś kiedyś na gitarze lub na jakimkolwiek innym instrumencie? Jakie jest twoje top 3 zup w życiu? Masz pięknego kotka. Dziękuję. Nie grałem, nie uczyłem się nigdy gry na żadnym instrumencie, natomiast część z was, myślę, że duża część z was, była świadkiem moich popisów na fujarce, a nie widzicie jej, bo jest poza kadrem. Nie będę już wam jej wyciągał. Jest wczesna godzina, nie będę wyciągał swojej fujarki, ale widzieliście, że coś potrafię, nie? Coś potrafię, więc zawsze moim marzeniem było nauczyć się grać na fortepianie, natomiast to jest marzenie, z którym nic nie zrobiłem. Bo wiem, że się nie nauczę po prostu. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie, żebym miał jedną ręką grać co innego niż prawą, jedną lewą, prawą, wiecie o co chodzi. Podzielność uwagi u mnie jest na bardzo niskim poziomie, więc nie dałbym rady na pewno się nauczyć i też nie mam w zasadzie gdzie, także jakbym mógł poprosić Shenlonga o coś dla siebie, to bym poprosił o to, żebym umiał grać na fortepianie. A jeśli chodzi o zupy, rosół, pomidorówka, szczawiowa mojej mamy, taka w formie zupy kremu. Lubię też barszcz na Wigilię, ale miałem podać 3, no to zostańmy przy tych 3. Brylso, pytanie do Koku. Cześć Adacho. Czy gdyby Pilaf chciał powtórzyć swój genialny plan z próbą współpracy z Piccolo Daimao, to czy mógłby go wskrzesić? Czy blokowałaby to reinkarnacja w postaci Piccolo Juniora? Pozdrowienia dla Ciebie i reszty domowników. Dzięki, Brylso, pozdrawiam. Myślę, że tutaj mamy taką sytuację jak z Ubem i Kid Buu. Czyli Kid Buu nie mógłby zostać wskrzeszony. Już abstrahuję od tego, czy normalnie mógłby zostać wskrzeszony, czy on miałby duszę, czy nie, czy był sztucznym bytem, czy nie był. Kid Buu został reinkarnowany w formie Uba.
Więc nie można reinkarnować Kid Buu, bo on swojako żyje w ciele Uba. Myślę, że z Piccolo Daimao jest tak samo. On tak naprawdę swoją świadomość, swoje umiejętności, swoje wspomnienia, czyli w skrócie swoją duszę, przeniósł do jajka. I może to jakkolwiek tłumaczy to, dlaczego potem wybuchł, bo już nic nie spinało tego jego ciała. Ta energia już nie była niczym wiązana, więc tak jak na przykład mamy Hakai, jak jest energia niszczona, to uwalnia bardzo duże pokłady energii. Może było tak, że ciało Piccolo Daimao w momencie pozbycia się swojej duszy zachowało się tak jak kamienie niszczone przez Hakai. Po prostu uwolniło tę energię i wybuchło. Więc nie, myślę, że Piccolo Daimao nie można wskrzesić, a to co widzieliśmy w Dragon Ballu Super to tak naprawdę była tylko kwestia iluzji, bo Krillin i Goku widzieli wtedy postacie, z którymi walczyli, ewentualnie których się bali, więc Piccolo tam był, bo to była iluzja, a niekoniecznie jakaś tam forma wskrzeszonej reinkarnacji. Shin, pytanie do Goku, siemka. W Dragon Ball Z po śmierci Vegety na Namek Goku wziął jego ciało i oczami wybuchł grób dla niego. Mam w związku z tym dwa pytania. Jakiej on użył wtedy techniki? Z tego co kojarzę, to nie była później stosowana do niczego. I drugie pytanie, dlaczego nie używał jej na swoich przeciwnikach? Zamiast walczyć i ryzykować życie, mógłby po prostu wybuchnąć i wrócić do domu na obiad. Pozdrawiam. Gdyby życie było tak proste, że możemy po prostu wybuchać rzeczy, których nie lubimy, a potem wracać do domu na obiad, w sumie, jeśli ta moc wpadłaby w ręce osób złych, to bałbym się wychodzić na ulicę, bo komuś mogłaby się nie spodobać moja morda, a w przypadku mojej opalenizny od kasku, jak widzicie, dalej mi rosną rogi, dlatego noszę czapkę, moja morda ma bardzo dużą szansę, że się komuś nie spodoba, więc mogliby mi po prostu tak wybuchnąć. No nie chciałbym tego mimo wszystko. Żartuję oczywiście. Różne rzeczy się mogą zdarzyć tak czy siak, niezależnie od tego, czy ktoś potrafi wybuchać oczami, czy nie. Ale Metal Cooler wydaje mi się, że używał podobnej techniki. To jest atak, który w grach nazywa się Lock-on Buster, bo na początku Cooler za pomocą tej swojej technologii zawiesza się na celu, jakby zaznacza swój cel i wypuszcza taką wiązkę energii, ledwo widoczną dla oczu, która tak naprawdę tylko błyska w powietrzu, ale potem nie widzimy nawet momentu, w którym ona dolatuje. I mamy wybuch. Więc ja myślę, że tutaj było coś podobnego. A może nawet to samo, kto wie. W sensie Goku nie ma jakiegoś tam skanera w swoim oku, więc nie był w stanie znaleźć swojego celu, ale rozumiecie, o czym mówię. To była wiązka ki niewidoczna dla gołego oka, albo leciała tak szybko, no bo to był mimo wszystko mały dystans od Goku do tego miejsca, gdzie on zrobił ten grób dla Vegety. Więc to nie było tak, że on błyskawicznie zniszczył Ziemię, tylko za pomocą ki, a wiemy, że postacie potrafią strzelać z oczu, albo nawet wypuszczać ki ze swojego ciała, niekoniecznie z rąk. Myślę, że to łatwo wytłumaczyć. A jeśli bierzemy pod uwagę, że to nie zrobiło olbrzymiego wybuchu, tylko małą dziurkę, do której Vegeta mógł być schowany, to mogła być faktycznie malutka i niewidoczna wiązka ki, która przeleciała tak szybciutko jak ziarnko piasku. Milno je bany. Hej, dwa pytania. Czy słyszałeś, że do League of Legends, tak zwanego LoL'a, dodają tryb Classic League, który pozwoli zagrać w pradawną wersję gry? Jeżeli tak, to ciekawi mnie, czy w jakikolwiek sposób zachęciła Cię ta informacja do zagrania w ligę. Słyszałem o tym, ani trochę mnie to nie zachęciło, bo LoL to LoL. Nadal społeczność jest taka, jaka jest, nadal ta gra budzi emocje takie, jakie budzi i nadal potrafi zająć bardzo dużo czasu, zdecydowanie za dużo czasu, niż mógłbym sobie pozwolić. Nawet ostatnio, wiecie, przyznam wam się do czegoś. Zacząłem grać w Skyrima, mogę wam powiedzieć, ile godzin przegrałem. Miałem tę grę na swoim Steamie już od dłuższego czasu i czekałem na taki moment, kiedy będę mógł zagrać i tak ostatnio naszła mnie ochota. W sensie może nie miałem zbyt dużo czasu na granie, bo robiłem tam sobie sesję po godzinkę, półtorej, raz na parę dni, ale zagrałem 6 godzin i odinstalowałem tę grę. I to nawet nie jest kwestia tego, że nie miałem czasu, po prostu mi się znudziła. Chodzenie, sterowanie, ekwipunek. Ostatnio w podcaście Gadańsko, do którego już was odsyłałem, ale odsyłam jeszcze raz, w którym wziąłem udział, była mowa o Skyrimie i tam Michał, współuczestnik tego podcastu, mówił, że jak Skyrim to tylko z modami. Chyba tak on to powiedział, albo Kacper, już nie pamiętam. I ja mówię, że chciałbym spróbować tak po prostu, jak to się mówi, vanilla. Okej, nie wytrzymałem. 6 godzin wytrzymałem. 6 godzin. Kto będzie strzelcem, królem strzelców odbywającego się mundialu? Myślę, że Mbappé. Chociaż nie, myślę, że Mbappé. Powiem wam tak. Jak pamiętacie, albo nie pamiętacie, gdzie to jest? Ranking owocowy opening i tutaj jest karteczka z moimi typami na mundial. Powiem wam tak. Miesiąc temu prawie robiona karteczka, predykcja. Gdybym postawił pieniążki,
to miałbym pieniążki. Ale nie postawiłem, to tylko zabawa. Dla waszej wiadomości nagrywam to w dzień półfinałów, więc półfinały się jeszcze nie zaczęły. Mówię tylko o 4 drużynach, które weszły do półfinałów. Turbo TLK. Pytanie do Koku. Czy oglądałeś lub zamierzasz oglądać anime Bobo? Myślę, że fabuła może ciebie zainteresować. Bardziej zainteresowała mnie nazwa na początku i przeczytałem sobie. Kolego Turbo. Anime opowiada o mężczyźnie zwanym Bobo, posiadającym zdolność rozumienia mowy włosów. Jako jedyny może uratować świat przed imperium chromowanej kopuły, planującym ukraść wszystkie włosy. Wspaniała informacja dla bezrobotnych. MRDSA. Pytanie do Koku. Jeśli miałbyś możliwość do owocowego openingu wybrać jeden dowolny, fikcyjny owoc, na przykład z anime, to jaki byś wybrał? Owoc Robin, czyli Hana no Mi. Hana to flower, a to jest flower, no fruit. Czyli dla osób, które nie znają One Piece'a, owoc, który pozwala wyrastać kończyny z różnych miejsc, nie tylko swojego ciała, ale z różnych miejsc. I na przykład mógłbym sobie ręce wyrastać, żeby mi pomogły w pracy, albo mi podawały picie, albo na przykład mógłbym montować film i jednocześnie jeść. Albo na przykład mógłbym zgasić sobie światło nie wstając no to byłoby trochę lenistwo. Czasem jak na przykład oglądacie mecz i na przykład chcecie szklankę wody, a jest akcja, to by się przydało. Artur Miziła, pytanie do Koku. Co by było, gdyby Zamasu zrealizował swój plan 0 ludzi, czy tam 0 śmiertelnych? Czy może jako Kaioshin zacząłby tworzyć światy po swojemu, czy może prędzej czy później popadłby w taki obłęd, że zniszczyłby sam siebie, a może coś jeszcze innego? Pozdrawiam, Artur, dzięki za pytanie. To był przykład osoby, która nie za bardzo planowała tego, co się wydarzy. Są zdania, że Zamasu nie chciał... On wedle siebie chciał dobrze, dlatego to jest dobry antagonista. Moim zdaniem najlepszy w Dragon Ballu. Pod kątem motywów i jego charakterystyki. To nie jest oczywisty antagonista, ale też w pewnym sensie tragiczny, albo byłby tragiczny, gdyby faktycznie dopiął swego. Bo w momencie, w którym on, załóżmy nawet, że nie musiał się łączyć z niebem, czy nie tworzyły się klony tego scalonego Zamasu, tylko po prostu mamy Zamasu i Goku Blacka, którzy wygrywają i jest pusta ziemia i oni sobie na przykład latają po wszystkich wszechświatach i niszczą śmiertelników. W pewnym momencie doszłoby albo do jednej rzeczy, albo do drugiej rzeczy. Albo Zeno by się o tym dowiedział i by ich wymazał. Wiedzieliśmy w anime, że Zamasu i Goku Black nie wiedzą o Zeno, a w mandze wiedzieli o Zeno, więc ta wersja mangowa jest tym bardziej dziwna i tak uwypuklająca to, że Zamasu chyba za bardzo nie planował, bo jeśli on zabijał Kaioshinów, przez co bogowie zniszczenia przestawali istnieć, przez co aniołowie wchodzili w stan spoczynku, przez co wszystkie 12 wszechświatów mogło w pewnym sensie przestać funkcjonować, no to musiałoby chyba zwrócić uwagę kogokolwiek, Daishinkana czy Zeno, więc Zamasu wiedział, jak wygląda ta hierarchia. Więc wiedział, że prędzej czy później ktoś zwróci na to uwagę. No i zostałby wymazany. Druga opcja jest taka, że po wymazaniu wszystkich śmiertelników użyłby pierścienia czasu do tego, żeby, no właśnie, lecieć do przeszłości i wymazywać ich jeszcze raz? No nie, no bo pierścień czasu może tylko przenieść do przyszłości i potem ewentualnie cofnąć, ale w przyszłości już by nikogo nie było, więc musiałby w jakiś sposób przechodzić do innych linii czasowych, więc być może tworzyłby inne linie czasowe, żeby po prostu tam też napawać się eliminacją śmiertelników. Myślę, że to jest po prostu postać, która chciała dopiąć swego, niekoniecznie patrząc, co będzie dalej. Po prostu jeden krok jednocześnie, jeden krok naraz, nie? Nie patrzymy za daleko do przodu. Co w tym przypadku byłoby akurat jego zgubą, moim zdaniem. Michał Jurkiewicz. Dlaczego twoim zdaniem DBS nie zostało umiejscowione po GT? Zbyt dużo by to nie zmieniło, po pokonaniu złych smoków obudziłby się Beerus, Goku mógłby wtedy wrócić, ale całość działaby się przed jego odejściem. Forma God byłaby czymś innym niż SSJ4, który zapewne przestałby być używany. Po drodze mogliby przywrócić Goku dorosły wygląd. Dalej historia potoczyłaby się analogicznie. Byłby powrót Freezy, który w piekle osiągnął formę Gold. Później daliby turniej, gdzie w razie co mogliby jedynie zmienić skład i tak dalej. Na pewno nie zmieniłoby to fabuły w jakiś znaczący sposób, a nie byłoby takim zamieszaniem, jeżeli chodzi o kanon. Chętnie poznam twoje zdanie na ten temat. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Michał. Jeśli mielibyśmy dać taki powód stricte marketingowy, to Dragon Ball Super miało bardziej nawiązywać do Dragon Balla Z, więc fakt, że mamy na początku wspomniane, że mamy Beerusa, w zasadzie nie Beerusa, Majin Buu Sagę, chwilę później Beerus i te designy postaci są jeszcze takie same mniej więcej. Ta ogólna atmosfera serii
bardziej przypomina Zetkę, bo mamy postacie podobnie wyglądające jeszcze z tymi samymi formami. Gdybyśmy mieli GT, to by znaczyło, że musielibyśmy uznać GT za coś, co jest częścią tej samej historii. A mimo wszystko tak nie jest, bo GT nie bazuje na mandze, więc GT myślę, że zostało uznane za pewien projekt poboczny. Ja nie umniejszam tutaj, bo moim zdaniem GT to jest solidna seria. Zmieniłem wobec niej swoje zdanie właśnie w zeszłym roku, ale wprowadziłoby to mimo wszystko trochę zamieszanie. I to jest taki argument wychodzący poza uniwersum Dragon Balla. Jeśli chodzi o uniwersum Dragon Balla, myślę, że łatwiej jest pisać historię, biorąc pod uwagę właśnie jeszcze młode w miarę postacie, bo mówisz o tym, że nie za bardzo by się zmieniło dużo. No dużo się by zmieniło, bo na Turnieju Mocy mielibyśmy zupełnie inny skład. Ja nagrywałem film nawet, skład Turnieju Mocy, gdyby to był Dragon Ball GT. Tam są zupełnie inne postacie, bo wtedy mielibyśmy nie tylko wyrzucenie niektórych postaci z naszej drużyny, Roshiego by wyrzucili, Tenshin Han, w ogóle Ziemian by wyrzucili, androidy czy by były? Skoro 17 został połączony w Super 17 i potem został zniszczony, 18 stara i już jej się pewnie nie chce. Na pewno wrzucilibyśmy Gotena, Trunksa, Uba i tak dalej, ale mielibyśmy jeszcze postacie pokroju Ledzika chociażby, którzy też gdzieś tam są w kosmosie i byłoby pytanie, dlaczego do Dragon Balla Super, do Turnieju Mocy nie wrzucamy Ledzika, skoro był on w Dragon Ballu GT. Za duże komplikacje. Umieszczenie historii w Dragon Balla Super, tak jak jest ona umieszczona, jest po prostu bardziej atrakcyjne wizualnie i fabularnie niż robienie tego po GT, chociaż rozumiem argumenty osób, które mówią, że to nie jest do końca ciekawe, bo i tak wszystko prowadzi do tego turnieju z Ubem. Ja się z tym nie zgadzam, bo turniej z Ubem został wspomniany w mandze, oczywiście mieliśmy kilka rozdziałów z tym związanych, ale to nie jest coś, co totalnie burzy Dragon Balla Super. Można byłoby to delikatnie, nie byłem tego wielkim fanem, ale zretkonować, albo nawet dopisać tak historię, że Goku zabiera Uba do wioski i tam mu pokazuje Super Saiyana Blue. Dlaczego mogłoby tak nie być? Nie wiem, może tak będzie. Generalnie chodzi mi o to, że umieszczenie Dragon Balla Super po GT nie byłoby atrakcyjne i mimo wszystko skomplikowałoby trochę sytuację. Seryjko, pytanie do Kokła. Jakbyś miał powiedzieć, kto wygra i ułożyć w kolejności od najlepszego do najgorszego. Czyli mamy tak, Goku SSJ4 z Daima, Broly LSSJ z Dragon Balla Z, Ultimate Gohan z Zetki, Vegeta SSJ4 z GT. Na pewno Broly z Zetki jest najsłabszy, bo został pokonany przez Super Saiyanina, a mamy Ultimate Gohana w zestawieniu i SSJ4 dwa razy, więc Broly jest na samym dole. Myślę, że Ultimate Gohan jest drugi od dołu. No i teraz pytanie, jak skalujemy GT i Daima? Czy Goku SSJ4 jest silniejszy niż Vegeta SSJ4? Szczerze, ja bym Vegetę chyba dał na pierwszym miejscu, chociaż trzeba brać pod uwagę to, że Vegeta nie był w stanie utrzymać SSJ4 sam z siebie, że on sztucznie otrzymał tę formę. Bazuje to totalnie na tym, że historia GT dzieje się znacznie później niż historia z Dragon Ball Daima, więc tak bym to widział. Vegeta z GT, Goku z Daima, Ultimate Gohan z Zetki, Broly z Zetki. Tomasz Bartoszek. Kocham bez ręki jedynie za pomocą gitary. By się połączył, bo taniec odpada, bo muszą się połączyć palcami obu rąk. Byłem tak samo skonsternowany jak wy, jak pierwszy raz czytałem ten komentarz, ale dopiero po, nie wiem, pół minuty zorientowałem się, że ja w zeszłym kokle mówiłem o tym, jak Future Gohan bez ręki miałby wykonać taniec fuzji. Że nie dałby rady, więc Tomasz tutaj pisze, że Gohan bez ręki jedynie za pomocą potary by się połączył, bo taniec odpada. Dzięki Tomasz za twój wkład. Poprawiłeś mi humor. Kocham bez ręki jedynie za pomocą gitary. Przemek Defi, do Goku. Co zrobi Goku i Vegeta, kiedy zaczną się już starzeć i ich siła będzie znacznie spadać i nie będą już w stanie trenować? Przekażą pałeczkę nowemu pokoleniu i odejdą na emeryturę? Czy pokuszą się o odmłodzenie? A drugie, co stanie się z drużyną Z po ich śmierci? Goku ma takie wpływy, żeby się stawić za nimi, żeby zachowali ciała i Chichi też. Polecam wam filmik chłopaków z frontu wyzwolenia Dragon Balla o nowym pokoleniu, o tym, kto miałby przejąć pałeczkę i tak dalej. Też już jakiś czas temu wrzucony. Moim zdaniem to byłyby postacie takie asy w rękawie. Nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby oni zostali na stałe wyrzuceni z historii, bo to są zbyt potężne. Asset to jest takie słowo, które teraz mi się pojawia w głowie, ono jest po angielsku. Jeśli mówimy o tworzeniu historii, w której mamy Goku i Vegetę jako potencjalne postacie, które będą jakkolwiek wpływać na sagę, a mamy ich wyrzucić i w ogóle nie mieć ich do dyspozycji, to naprawdę sobie bardzo mocno ograniczamy pole manewru. Więc myślę, że jak Goku i Vegeta byliby starsi, to mogliby być na przykład jak Netero
w Hunterze. Czyli kiedyś byli najsilniejsi, a teraz robią ostatnią wielką walkę i jeszcze z siwymi włosami się transformują po raz kolejny. Tak jak na przykład Roshi, nie? Roshi też jest starym, kiedyś był najsilniejszy, kiedyś wygrywał Tenkaichi Budokai, kiedyś walczył, ale wrócił na jeszcze jedną ostatnią walkę, która nie była jedną ostatnią, bo potem też był w Sanzemoro. Wiecie, o czym mówię? Większy nacisk na nowe postacie, albo na jakieś tam młodsze pokolenie, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby oni do końca życia już nic nie robili, żeby usiedli w fotelu i obserwowali, co się dzieje, jak na przykład rodzice Bulmy. Chociaż oni nie walczyli, ale chodzi mi o taką postawę. Totalna sigiemka. Pytanie do Koku. Niszczenie planet i innych kosmicznych obiektów to w Dragon Ballu codzienność, ale zazwyczaj widzimy, że postacie niszczą te struktury za pomocą ataków ki, na przykład ki blastów i tak dalej. Zastanawia mnie jednak, czy postacie pokroju Goku, Vegety, Piccolo, Freezera i reszty, czyli prawie wszystkich, dla których zniszczenie planety to łatwizna, są w stanie zniszczyć planetę za pomocą siły fizycznej, jak uderzenie lub kopniak w ziemię. I tak, widzimy, że w Superce ciosy Virusa i Goku wstrząsnęły całym wszechświatem, więc logiczne jest to, że byłyby w stanie rozłupać planetę, ale interesuje mnie Zetka. Czy postacie tam byłyby już w stanie coś takiego zrobić? Dobrym przykładem, albo inaczej, przykładem, który jakkolwiek pokazuje skalę mocy w Dragon Ballu Z, jest scena ekskluzywna z anime. Jej w mandze nie było, ale mimo wszystko kanon każdy ustala sobie sam, więc użyję tego wytrycha, żeby podnieść tutaj ten argument. Scena, w której Majin Buu się wściekł i Vegito sam widział to i komentował to mówiąc, że jeśli go nie powstrzymam, ten wszechświat zostanie zniszczony, zmiażdżony przez alternatywne wymiary. Więc Buchan, wściekając się, był w stanie otworzyć dziurę między wymiarami. Co oczywiście na tamtym etapie historii nie było aż tak nową rzeczą, bo Super Buu i Gotenks SSJ3 byli w stanie otworzyć przejście między wymiarami, jak wychodzili z komnaty ducha i czasu. Tyle, że tam mieliśmy, powiedzmy, znany nam wymiar, który był czymś w stylu innego pokoju, więc to nie robiło aż tak dużego wrażenia, jak to, co mówi Vegito, który mimo wszystko był najsilniejszą postacią w całym Dragon Ballu Z. Ja myślę, że tak. Mamy przykład Golden Freezy, który zniszczył Ziemię, naruszając jej jądro. W sensie mieliśmy taki atak, że on położył rękę na Ziemi i naruszył wewnętrzną strukturę jądra Ziemi. Czy on to zrobił kiblastem, czy on to zrobił jakimś pchnięciem, nie wiem. Mimo wszystko nie wyobrażam sobie naprawdę sytuacji, w której Vegito i Buchan nie mogliby jakimś jednym ciosem też naruszyć struktury jądra Ziemi. Nie mówię, żeby zniszczyli całą planetę jednym uderzeniem, ale naruszyliby ją tak bardzo, jak na przykład Frieza na Namek, że ona by po jakimś czasie po prostu wybuchła. Tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka jeszcze raz. Zapraszam wszystkich chętnych do licytowania na grupę facebookową Zakola Adacha. Jeśli chcecie tylko wejść na licytację i potem wyjść, nie ma żadnego problemu. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć w kontekście licytacji. To jest napisane w tym poście, który będzie wrzucony, ale z racji tego, że licytacji będzie dość sporo, 17 naraz, to byłoby miło, gdyby zwycięzcy sami do mnie napisali prywatną wiadomość w stylu: hej, wygrałem taką figurkę za taką kwotę, tutaj wysyłam screena jako dowód wpłatę na zbiórkę, moje dane, paczkomat taki, telefon taki, mail taki i tyle, imię i nazwisko, żebym miał po prostu łatwiej to do ogarnięcia, bo tak jak mówię, jest tego dość sporo i ja i tak oczywiście będę się tam odzywał, jeśli ktoś się do mnie nie odezwie, ale będzie mi łatwiej, jak sami po prostu napiszecie mi od razu dane do wysyłki, a nie, że ja będę musiał się prosić. Dziękuję z góry i dziękuję też wszystkim tym, którzy będą brać udział i dziękuję Maxowi, który jest po raz kolejny sponsorem wszystkich tych figurek. Wszystko napisałem w poście, który będzie wrzucony w sobotę. W tym roku bardzo dobrze idzie zbiórka. Jesteśmy już przy granicy 80 tysięcy złotych, a celem jest 88 888 złotych, bo to 8. edycja. Miłego dnia Wam życzę. Zostawcie komentarz z pytaniem albo z czymkolwiek innym. Miłego dnia. Dziana.